O, już się zaczynają wyścigi. A to ona sama sobie podaje. No bo jak? No i? Możliwie ten spaw wygląda. W wyświetlaczu LEDowym Tak. powinna się Wam świecić kontrolka V. Trzeba pomyśleć. Jak to podrapać się z rykiem po brodzie i pomyśleć. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. To nie, już nie idź ze mną z kamerą, nie idź. Zobaczę tą pana kolekcję scyzoryków. No. Nie, już wie pan, już ja ich wszystkich nie będę wyciągał, bo to tam po kątach putykane. Bez scyzoryka pan nie otwiera paczek, tak? Nie, nie otwieram. Roki, chodź z nami. Siedzisz w domu, ciepłe lato, wiesz, ty siedzisz w domu. Co, gdzieś taki wiatr się zerwał. Dostałem paczkę, drodzy internauci. Spawarka firmy Scandi. Przysłano mi ją z Rzeszowa. Będę ją testować. No i cóż tu mamy? No spawareczka. Przejdziemy z nią na warsztat, tam jest trochę więcej miejsca i będziemy po kolei wyjmować i testować. No widzę, cóż, uchwyt do migomatu. Chociaż tego nie miałem, nie używałem, ale widziałem, jak na warsztatach spawają. O ile się nie mylę, to tędy idzie drut i przyłącze jest, gaz się podłącza z butli. No ładnie to wygląda, ładnie, bo nowe, świeci się. Scandi Craft NIK 215. A tu są uchwyty. Widzę 3 typy uchwytów są. Tu jest wkład do przewodu na drut. Bo o ile pamiętam, to w tym przewodzie pracuje po prostu wkład, przez który idzie drut i on z czasem, wiadomo, drut ma temperaturę, jak się spawa tam od końcówki i on z czasem się po prostu zużyje, przepali się, no, nadpali się. To się jakoś nazywa fachowo wkład, czy tam doczytamy się. A tu jest uchwyt na elektrodę. To jest uchwyt do elektrody. I można tą spawarką też spawać elektrodą, a jak normalną spawarką, z tym, że tu idzie elektroda specjalna do tego typu spawarki. Ładny uchwycik. No ten mój w tamtej to jest bardzo ciężki. Ten jest lekki, delikatny, ale tu wytrzymuje, bo to jest nowa technologia po prostu. I tu są końcówki. Czyli dysze, którymi idzie gaz. No. I są aż 4, no jest i klucz jest do tych dysz. Widzę, że jest kluczyk. No ładnie. Teraz zobaczymy samą spawarkę. No bardzo jestem ciekaw. Nigdzie nie miałem migomatu, że tak powiem, w rękach. Otwarcie się przyznaję. Weźmiemy scyzoryk i rozpracujemy to. Zapakowane szczelnie. Już widzę. To jest tak zwana masa. Czyli jakbyśmy chcieli coś spawać na warsztacie, no to cyk. I już możemy tu najbardziej spawać. Przyłączę. No i zaraz będziemy wszystkiego po kolei dochodzić. Taka maszyna. Oj, 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 oj. Światełek
Od jasnego licha. Ale czarna magia. Trzeba pomyśleć. Jak to podrapać się z rykiem po brodzie i pomyśleć. Sprawy bezpieczeństwa. No, bezpieczeństwo to wiadomo, ostrożnie z butlą z gazem. No wszystko gra, tylko nie ma szpulki z drutem. Ona pracuje tu, a końcówkę drutu wkłada się tutaj i przepycha się go. Wkłada się ten drut w ten przewód, w ten otworek. Zaraz, nie, źle mówię, w ten, bo tym idzie gaz, tu jest końcówka na gaz. Drut się wkłada w ten otworek i przeciąga się go aż poza końcówkę tej dyszy. Czyli nie mamy drutu. Nie mamy drutu i nie będziemy nic mogli próbować. Musimy jechać do miasta, kupić drut. No mamy butel z gazem, odkręcimy. No, butla trochę waży, no. Syć, to znaczy, że jest gaz, gazmeister jest. Zapachniało. To zabezpieczymy, jeszcze sprawdzimy, czy... No to lepiej 2 razy sprawdzić niż... Nie, no to kręcone jest mocno. Nie ucieka nic. Trzeba bardzo ostrożnie brać. Pocisk artyleryjski. To wie... Duży bardzo kaliber. Tak, bo to jest kaliber, ojej. 150 tak nie lepiej. Chyba lepiej jak 150 mm. Jedziemy do miasta. Jedziemy do miasta po szpulę i reduktor do migomatu, do butli z gazem. Odjazd. Tu się żegnam pod krzyżem. Tu moje miejsce. I pasy. Ale mój samochód grzeczny, nie piszczy, jak ja nie zapnę pasa. Te nowsze to już by piszczały. Czyli mój dobry nie piszczy. Dwa, 3 razy w miesiącu, nie więcej. A nieraz jest tak, że dosłownie jadę raz w miesiącu do miasta. No z zasady to raz, 2. Nie lubię jeździć do miasta. Zawodowy kierowca jedzie bez światła. O, zapalił. Nie lubię szaleńczej jazdy. No chyba, że na byku, o tak, to tam trochę to inaczej wygląda. No ale nie przekracza pan prędkości. Nie, prędkości nie przekracza. Też Ali jakby się zawziął, to tak myślę, że do 30 mógłby wyciągnąć. Może i lepiej wyciągnie, bo jak ruszy nieraz, to darni fruwa spod racic. Szczególnie jak krowy na horyzoncie widzi. A zdarzyło się panu, że popędził pod panem byk? No, zdarzyło się, że musiałem się dobrze opręgi trzymać. Idziemy. Dzień dobry. Proszę pana, potrzebuję drut miedziowany, czarny, szpulę znaczy drutu, do migomatu
Mam tu nawet zapisane szpula drutu D200, drut miedziowany czarny do spawania stali. Do spawania stali czarnej. 0,8? Nie, milimetr. Mamy wszystko. Mamy reduktor, mamy dwie szpulki drutu 0,8 i milimetrowy, tak jak, żeby, bo i taki jest potrzebny i taki. No i cóż, jedziemy spawać. O, już się zaczynają wyścigi. Ja pamiętam miasto, że w mieście na każdym, wszędzie były konie. Wszędzie były konie. Jak był dzień szczególnie, jak to się mówi, targowy, bo tu rynki były we wtorki i w piątki, to w mieście było pełno furmanek i furmanów. Pamiętam czasy, że w Lidzbargu chleb z piekarni po sklepach rozwożono furmanką, końmi. I to jaki fajny wóz mieli. To był wóz taki na wysokiej tej. Skrzynia była nad kołami, tak jak przyczepa, platforma tak zwana, konna. Furman siedział wysoko na koźle, no i rozwoził, miał konie, czy konia, zależy jak, przeważnie był jeden koń. Tak samo z rozlewni wód gazowych. Też orężadę rozwożono koniem po mieście. To były czasy. A samochodów w mieście może było ze 3-4, no trochę ciężarówek i parę tych służbowych warsztat. Może ze 2. Chleb był w dużych bochenkach. A bochen leżał 2 tygodnie i się nie psuł. Tak, i jeszcze mówili tak. Jak na wsi przywożono chleb do sklepu z raz w tygodniu, później może w późniejszych czasach 2 razy w tygodniu. No i stała wielka kolejka przed sklepem i trafił się dziennikarz czy reporter z Gazety Olsztyńskiej. No zaczepił po prostu tam tę wieś. To była jedna z okolicznych wsi naszego miasta. No i zapytał się tych ludzi w kolejce, czy jak chleb czerstwy jest to dobrze, a stał w kolejce taki mężczyzna już nie młody, powiedział: panie, nieważne, nie czerstwy, świeży czy czerstwy, może być czerstwy, aby tylko on był, bo ja jestem człowiekiem wojny, chleba wcale nie było, a czerstwy to bajka. Tak. Także dobrze powiedział, że trzeba szanować i ten czerstwy. Ludzie, co przeżyli wojnę, to bardzo szanowali chleb. Bo w wojnie im go brakowało. Stop, maszyna. Przyjechaliśmy. Dobra, zmieści się. Nie przewróćcie butla, bo polecicie w kosmos. No, Już się nagrywa? Zajrzałem przypadkiem do warsztatu, a tu wielka akcja dzisiaj. Uruchamianie i będzie test nowej spawarki. Nowoczesność wielkimi krokami wdarła się do warsztatu. nie miałem w ogóle zielonego pojęcia o spawaniu. Ojciec mi kupił spawarkę z kasacji dosłownie, była w pewnej firmie wystawiona do sprzedania. W ogóle bez kabli, bez zacisków. Tam są zaciski, na które są mocowane kable. No kabel tu jest porządny. Ja kable parę lat temu zmieniałem. Kable są nowe, grube. Uchwyt jest spawalniczy mocny, dobry uchwyt jest. Wytrzymuje te grube elektrody. No tu wszystko jest tak jak trzeba, ale ona była bardzo obdarta. Nie ma nawet podziałki
ustawienia amperażu, co jest bardzo ważne przy spawaniu. No jak ja mogę spawać, nie umiem spawać? Elektroda mi się kleiła. Spawałem grube żelastwo, ponaspawywałem sopli. Jak wziąłem się coś cieńszego spawać, to zaraz zrobiłem dziurę. Przepaliłem, no i tak to było. Przyjechał wujek, popatrzył, a on był spawaczem w stoczni. Zaśmiał się, mówi: Romek, wiesz, ja cię nauczę spawać, ale weźmiesz najpierw przecinak i błotek i zrobisz te wszystkie sople i spawy. No marna to była robota, bo było naspawane grubo, było byle jak. Nie wiedziałem, jak ustawić amperaż, jak co, no wiadomo, kleiłem. Elektroda mi się spinała, albo spawałem byle jak krzywo, pełno, między spawami pełno żużlu. No i cóż, biedziłem się, no ale później wujek mówi tak: wiesz co, nawet nie mieliśmy drugiej maski. Jak ja spawam, to ja się trochę odchylę, a ty spojrzyj, co tam się dzieje. No to ja obok wujka, przez tę jedną maskę patrzymy. No ja widzę, bo wujek, on mógł z zamkniętymi oczyma spawać. No on później odsunął się i on spawał normalnie z zamkniętymi oczami. Miał taką wprawę, no wiadomo, był spawaczem zawodowym. No i pokazał mi, o co chodzi, że to trzeba po prostu ustawić amperaż odpowiednio do grubości spawanej stali, do grubości elektrody, co chcemy spawać. No i wytłumaczył mi, że amperaż trzeba ustawić. Jak spawarka ryczy za mocno i elektroda się spina, to znaczy, że jest za mały, tam nie ma podziałki, podziźnień nie ma. Bo wytłumaczył mi, o co chodzi. Mówi: jak spina ci się, to podkręć tym kółkiem w prawo, to zwiększysz amperaż. No i tak mi to wstępne, mi dał taką naukę i już na drugi dzień rano przyszliśmy do warsztatu, ja wkręciłem w badło jakieś 2 kawałki metalu, no i wujek mówi: spawaj. Mówi: jak nie umiesz spawać, póki nie złapiesz tego w prawie, jak zapalisz ten łuk, to spróbuj, mówi, otuliną jechać po metalu. Tak ostrożnie, pod kątem, i zobaczysz, że będziesz spawał. No i faktycznie, pojechałem otuliną po tym metalu, no i spała się. Wujek popatrzył: no i widzisz, mówi, już dziś jesteś mądrzejszy. No i cóż, i tak dosłownie to trwało krótko, ta nauka. Już połapałem się, o co chodzi. Wiesz, jak ja pojadę bo on był z Gdańska, jak pojadę do Gdańska, to ja mam dwa takie podręczniki ze szkół zawodowych o spawalnictwie, takie podstawy spawalnictwa, podstawy spawania. W ogóle tam zaczynało się od lutowania, od lutospawania. Nawet było podane metody, jak kiedyś zgrzewano metal w palenisku, no nie metodą kowalską. Nawet to było pokazane. No i takie różne wstępne wiadomości, jak te 2 książki przeczytałem, jak to się mówi od A do Z, no to ja już więcej wiedziałem, no nie? Po prostu i później mi to poszło. Spawałem coraz więcej, coraz lepiej, no i nauczyłem się spawać. No. I z elektrycznym spawaniem nie mam problemu. Nie lubię spawać cienkich rzeczy, nie lubię spawać cienkich blach. No bo to jest spawarka po prostu nie do tego. Raczej lubię spawać grube rzeczy. No ten stół, co tu stoi, co pan na nim siedzi, to ja go spawałem, no. Ten cały stół warsztatowy. To wszystko to jest moja robota. Kupiłem celownik, zespawałem, no widać, stół jest solidny. Spawałem dużo rzeczy. Ten stół do wiertarki, no różne rzeczy się robiło. No i nawet jak ten młot tam mechaniczny, przecież tam też była kupa spawania i to grubego i wiercenia, i szlifowania, i cięcia. No zrobić maszynę taką na podwórku, no, to po prostu kosztowało dużo pracy. No i trochę umiejętności, bo inaczej to bym musiał ten młot na złom wywieźć. A on działał, zadziałał, no bo uruchomiłem go w 1991 roku. No i po dziś dzień jest sprawny, tak jak pokazywałem na filmach. Także, no a tutaj, jak syn powiedział, wkroczyła do naszego warsztatu nowa technika. Przysłali nam spawarkę z Rzeszowa, firmy Scandi. No i będziemy ją uruchamiać. Syn mi pokaże wstępne tam, jak, co, do czego. Nie jestem ja tu jakimś szpecem w tej dziedzinie. A ja założę po prostu zegary na buczy.
No co, wężyk podłączony. Daj teraz reduktor. Dobra. Dobra. Wkrętak. Który? Płaski? Krzyżak. Krzyżak. Daj. Może ten lepszy. No może i tak. Bo ten niby stanęły jakiś taki tępawy. A można reduktor teraz na butel założyć? Uszczelka jest, popatrzyłem. Jest. Nie 30. To jaki tu jest klucz? 29. No to 27, a... Czekaj, zaraz zobaczymy. 27 Najlepiej. jest tu. Czekaj. A nie, to nastawny wziąć i już tam. Patrz, kurczę, 29 będzie, wiesz? To weź nastawny. No tak. Tak. Przytrzymaj trochę, wiesz, bo obraca się. Przytrzymaj, bo No to nie musi być równo. Dawaj. Bardziej odchyl, czekaj, ale by zegary mam jest to stronę, wiesz? Nie, dobrze. To Inaczej się... nie założysz. Inaczej nie założysz. Nie ma opcji. Czekaj. Tak. I czymś go zablokować, żeby się cholera nie przewrócił, wiesz? Przecież nikt z tym nie będzie walczył tutaj. Dobra, mamy to. Technika wkroczyła. Zegary na warsztacie. Tu stał zegarek, jak szynę ciąłem. Zegary, światełka, kontrolki. Tak, dyskoteka. Co tu się dzieje? Cała dyskoteka. Co tu się To dzieje? było tylko tak o starej Batlo Kowalskiej jak świat, ta wiertara. Co pamięta I wojnę światową. Technika. No, dwóch na warsztacie, pan kamerzysta musi biegać teraz. Od jednego do drugiego. O taki tasak? Tak. Jak raz kawałek folii zerwać. Daj tu, dawaj. Ja to wszystko sadzam do tego, te folie do kartonu. No teraz kombinerki dać? Nie, no w sumie potrzebne będą. To masz nowe nawet. Czekaj. Wiedziałem, że przyjdzie ta spawarka. Myślę, kupię kombinerki nowe. Nówki sztuki. W zeszłym roku jedne posiadłem. Propos kombinerek. Nie są to kombinerki. To uniwersalne. Uczyłem się w szkole mechanicznej jako mechanik pojazdów samochodowych. Od razu powiem, w zawodzie nigdy nie pracowałem, ale za takie nazewnictwo kombinerki to na praktycznej nauce zawodu to dostawało się Dwóje. od profesora po głowie. Jak ktoś użył takiego stwierdzenia właśnie kombinerki, no to do końca dnia, tego dnia, kiedy właśnie to powiedział, do końca dnia był kubeł ze szmatą, gdzieś tam sprzątanie, ewentualnie grabki, miotła, jak był taki okres, że można było pograbić, pozamiatać i do końca dnia taka osoba za nazewnictwo kombinerki no, sprzątała po prostu za karę. Nazywają to się szczypce płaskie uniwersalne. Potocznie kombinerki. Ja wiem, że tak się nazywają, ale po co sobie łamać język? Nie, no bo to Płaskie uniwersalne. Nie łatwiej być kombinerki. każdy używa nazewnictwa kombinerki, no bo jest szybciej, łatwiej. Nawet ekspedientka w sklepie. Ja mówię szczypce, a chodzi o kombinerki. Ja mówię tak. Pani No tak, powiedzieć w sklepie, załóżmy z narzędziami szczypce płaskie uniwersalne, no to ekspedientka może się zastanawiać, a co to, nie? Ja też się powiem kombinerki. A jak powie się kombinerki, to każdy wie. I to nazewnictwo funkcjonuje, powiem szczerze, w życiu codziennym. Tak.
Zerwij chociaż tą etykietkę, nie? Chociaż może tam... Czekaj. Tam ona nie przeszkadza, niech ona będzie. To będzie wiadomo, jaki tam jest drut. Dobra. Gdzie ja nakrętkę położyłem? Krętkę? Tutaj. No szpulę z drutem mamy założoną, teraz dalej. Drut 0,8 mm, miedziowany do spawania stali czarnej. Przydaje się kombinerki. No faktycznie jest to cienki drut. No, nie? Jak, No w ogóle, jak takim drutem spawać? Dla mnie nie świta w głowę. no zaraz zaświta. No jak to tam, o ile? Czy wysunąć go, czytałem, do 5 mm można wysunąć, tak maksymalnie? Nie wiem, Z uchwytu? No jak spawasz, to ile wysuwasz? No to tyle. zależy co się spawa. Do ilu milimetrów jest napisane, że wysunąć? 4, nie milimetrów, tylko czekaj, Chyba centymetrów. centymetrów. No jeżeli na przykład ja jak spawam, no to mam Aha, o taki o. aha, no to 2 centymetry. Prowadzam drut. Ale sztywny właśnie jest, sztywny drut, wiesz, że w sztywny. aparat, Nie jest tak który miękki będzie jak go drut podawał. od pastucha, bo Nie, to jest sztywny drut, sztywny. stalowy drut jest, bo od pastucha to jest mięciutki. Od pastucha jest 1,2, to jest mięciutki. Zobacz, 1,2, a tu jest 0,8. I co, tak cały się trzeba przyciągnąć przez... No on sam sobie poda. Sam sobie poda później. Teraz ją włączymy. Już jest włączona. Ale wprowadź daleko, żeby nie zablokował się. Nie. Nie? No to dobra. Idzie. A to ona sama sobie podaje. No bo jak? No to byś nie wprowadził. Patrz, kurczę. A ten pierścionek, to co to jest? Jakiś łyżek. To jest rolka. To jest rolka tutaj wymienna Aha. do drutu aluminiowego. Jeżeli chcemy spawać aluminium, Aha, no to wtedy tę roleczkę trzeba po prostu aha. wymienić. Rozumiem, tam on jest. Tak. Aha. No i teraz tak, przy spawaniu migomatem, ja tam jeszcze raz powtarzam, nie jestem ja tu wielkim spawaczem i wielkim znawcą. No w odróżnieniu do taty troszeczkę migomatem, jak to się mówi, miałem okazję spawać. No tak. Bardzo ważna rzecz właśnie kombinerki. Kombinerki, jakieś szczypce do ucinania drutu, bo no nieraz przy spawaniu jest tak, że gdzieś tam ten drut nam się nawet przyblokuje, czy za dużo go wyjdzie, czy odłożymy uchwyt niefortunnie, przyciśnie tu się ten przycisk i już od razu no, drut on podaje, nie? Także fajnie jest mieć jakieś właśnie takie cążki do cięcia, żeby po prostu go ciachnąć. No to czekaj. Założyłem uchwyt masowy. No. No mniej więcej wszystko gotowe, gaz podłączony, przewód masowy podłączony. W zwykłej spawarce elektrodowej też jest przewód masowy, jest on przykręcony tutaj do stołu. I jeżeli spawamy, no to niestety musimy mieć uchwyt i przewód tak zwany prądowy, uchwyt, do którego wkładamy elektrodę. No a jeżeli robimy coś na stole, no tutaj mamy akurat tak zrobione, że mamy podłączony przewód masowy do stołu, wtedy ta masa jest tak zwana potocznie masa, jest wszędzie. Na stole jest I w imadle, no czy coś tak. się wkręci, czy coś się Czy na spawa, stół się rzuci, cokolwiek się położy na stół do spawania, wszędzie ta masa będzie. Jest prąd po prostu. I jeżeli spawamy poza stołem, no to wiadomo, że trzeba wtedy ten przewód masowy odkręcić i przyspawać, na przykład, no nie wiem, spawamy jakąś maszynę rolniczą na podwórku, no to wtedy trzeba go tam przenieść i na maszynie. umiejscowić na maszynie. Co jeszcze trzeba usunąć, jak na maszynie jest korozja, czy tam farba, no to trzeba usunąć korozję, ewentualnie farbę, troszeczkę zedrzeć, żeby po prostu było połączenie. Elektrodę, żeby broń Boże nie dotknąć się, że mam jakąś elektrodę obitą z otuliny, gdzieś niechcąco trzymał się ręką stołu, a tu niechcąco się dotknąłem tej zbitej elektrody, śmierć na miejscu. No ja nie wiem, czy to tak aż działa, no a Działa. jak, słuchaj, a jak spawasz, załóżmy coś i... Spawacza z Siewierów, pamiętasz jak przyjeżdżali? Mówili, że Kowal był w okolicy, miał spawarkę i prąd go zabił. No ale to słuchaj, to nie dochodzi wtedy do przebicia? Ja tam nie wiem, ja na tym się nie znam, nie? No ale na logikę rzecz biorąc, na przykład mamy podłączoną masę i spawamy coś, no przecież dotykasz stołu, Dotykasz stołu, tak oczywiście, ale rozumiesz, uchwyt masz w ręku, izolowany.
No izolowany, ale przecież tu jest łuk elektryczny. To nic. Robi się. To nic. Niebezpieczeństwo jest, jakbyś miał elektrodę, rozumiesz, obitą. Nie, no ja wiem, o co chodzi, no. Elektrodę, miałbyś na przykład, no i niechcący bym dotknął jedną ręką tu, a drugą tu. Śmierć na miejscu. Postałem się przewodnikiem. Zwarty, jestem zwartym po prostu. Moje ciało stało się zwartym. Tu i tu mi się złapał. Do widzenia. Nie ma. Przewodnik powarny. Tak jest. Albo uchwyt, jak spawają i uchwyt jest obity z izolacji. No jest bardzo niebezpieczne, bo wtedy właśnie te zaciski tu miedziane są gołe. No i człowiek niechcąco trzyma się gdzieś żelastwa, a tu się dotknie tego uchwytu obitego. Śmierć na miejscu. To dlatego BHP-owcy bardzo przestrzegają, żeby uchwyt nie był obity z tej izolacji. Bo nieraz widziało się tak, że tu jest powybijane, prawda? Że gołą miedź widać. Ona ma być zamknięta. Wkładamy elektrodę tam, zamyka się i tu jest po prostu bezpiecznie jest. Dobra, gaz podłączony jest. Ale nie odkręcony reduktor. W uchwycie już jest... No dobra, 2 kawałki metalu i można próbować. Dobra. Przyłbicę na głowę, żeby jutro nie chodzić w przyciemnianych okularach cały dzień. A ja patrzę przez swoją maskę. On będzie spawał w przyłbicy, a ja przez swoją maskę będę patrzył, będę widział, co się dzieje. Coś wychodzi, ale teraz tak. Damy jeszcze trochę więcej i zobaczymy. No i... No możliwie wygląda. Słucham? Możliwie ten spaw wygląda. No nie ma otylinii, nie ma zbijania, nie ma... No możesz tu zespawać od środka. No i dobre, coś zobaczymy teraz. Raczej nie do oderwania. Trzyma. Nie, no taki spaw. Trzyma. Właśnie próbuję. Przy migomacie, co powiem, jak miałem okazję tam troszeczkę spawać migomatem, niewielki spaw położony, nieraz coś przygotowywuje się do spawania, No. położony dosłownie jeden, drugi punkt i to już tak trzyma jak czort. No ja właśnie widzę, że To ciężko jest to zerwać, także to trzyma jest... porządnie. Gnie się żelastwo. Nie, no nie urwiesz, no. Trzyma dobrze. Żeby pan kamerzysta młotkiem w głowę nie dostał, bo Trzyma. to będzie te spawarki. Przechodzi próbę, przechodzi dobrze. Nie no, ładny spaw, czysty, nie ma odprysków, no nie? Tu był pierwszy, a Ja tu drugi. zaznaczam od razu, jeszcze raz mówię i prostuję, że ja nie jestem żaden spawacz. Ale ładny Nie jestem spaw, żaden fachowiec. czyściutki. Jest taka rzecz, że jeżeli się spawa i bez maski, no to później w nocy, bo w nocy budzimy się z potwornym Piasek w oczach. bólem oczu. Piasek Jest takie uczucie, jakby było piasek albo drobinki szkła w oczach. Nie można w ogóle oczu otworzyć, nie można zamknąć. Każdy ruch powiekami, czortowski ból. A środkiem takim pomocnym, najprostszym takim domowym sposobem to jest przyłożenie surowych ziemniaków. No i ja powiem szczerze, miałem parę razy w swoim życiu taką historię, że coś tam się spawało na szybkości. Nie założyło się maski, nie wzięło się uchwytu do ręki, o tego cuda, bo to mówię o spawaniu tą spawarką starą, elektronową. No i wszystko jest fajnie, dopóki nie przyjdzie noc. Przychodzi noc, przychodzi wieczór, kładziesz się spać. No i potem tada, w nocy pobudka, budzi cię właśnie, tak jak ojczulek mówi, piasek w oczach. Wtedy trzeba iść
po ziemniaczki, a u nas na wsi ziemniaki to są w A piwnicy. też mi wujek powiedział właśnie, ten z Gdańska sobie już uczył spać, że jak naświetlisz sobie oczy, to najlepiej właśnie surowego ziemniaka. Surowy ziemniak tnie się w plastry i przykłada się do oczu. Tak, pociąć w grube plastry i przykładać na oczy. I wtedy on bardzo fajnie wyciąga. Wyciąga ten. I daje takie ukojenie bólu i tak dalej. Tak, tak. Także takie to są sprawy. No to dzwonimy do pana Mateusza z firmy Scandycraft. Mamy tutaj troszeczkę pytań odnośnie regulacji spawarki, jakie parametry ustawić i tak dalej. No po prostu spróbujemy się połączyć. Może akurat udzieli nam fachowej wiedzy. Halo, dzień dobry, Scandycraft. Czy mogę pomóc? Dzień dobry. Dzień dobry. Romek, zaklinacz byków. No proszę pana, próbujemy tu spawać. Ładnie się to spawa tym migomatem, ale nie bardzo mamy pojęcie. Na tym panelu jest, po prostu są pokrętła, górne pokrętła SO2. Pierwszy to są volty, tak? Ten co na górnym... Niech pan poczeka, ja sobie od razu odpalę, żeby urządzenie mieć przed sobą, będzie wtedy tak najlepiej, żebym dobrze nawigował akuratnie. No tak. Rozumiemy, że macie migomat, tak? Tak, migomat. MIG 215, symbol. Już, niech pan poczeka, ja sobie otworzę tylko właśnie urządzenie, będę widział panel przedni, będzie tak najłatwiej. No, widzę panel przedni. Dobra, i od czego możemy tam zacząć? W czym mogę pomóc? Chodzi nam o ustawienie amperażu, proszę pana, no bo tu jest ważny. Spawamy drutem 0,8. Założyliśmy drut, bo syn trochę spawał, tylko na większym migomacie i tam nie ma takiego panelu z takimi... No taki migomat po prostu, który był gdzieś tam kupiony kilkanaście lat temu. Zupełnie inny jest, inny ma panel sterowania. Duży jak szafa. Duża maszyna i tak dalej. No tutaj z tych wstępnych parametrów, to tutaj ustawiliśmy pierwsze ustawienie, lewa strona od góry. Metoda spawania, no. Tak, na MIG. Zgadza się. I później są funkcje. Jest dwutakt, czterotakt, czyli jak to mówiąc prosto, długie i krótkie spawanie. Czterotaktem po prostu się dużo wygodniej spawa przy długim spawaniu. Czyli te drugie ustawienie od góry tutaj musimy ustawić na czwóreczkę. Na 4T. Ja sugeruję zawsze na początku na dwutakt, dlatego że jak puścimy wtedy spust, to od razu przestajemy spawać, a jeśli mamy na czterotakcie, musimy przycisnąć ten spust jeszcze raz i puścić. W sensie, że tam na czterotakcie działa to nam tak, że w przypadku, żeby zajarzyć łuk, przyciskamy właśnie na uchwycie przycisk i go puszczamy. I wtedy cały czas jest ten proces spawania, a żeby go wygasić, musimy ponownie przycisnąć i puścić. A na dwutakcie po prostu jest tak, że przyciskamy i do momentu, aż trzymamy ten właśnie przycisk na uchwycie, cały czas się nam żarzy łuk, puszczamy przycisk, przestaje nam spawać. Przestaje się, czyli mamy ustawione na dwutakt. Dobra, okej, dalej lecimy. Kolejny parametr. Jaki ustawiamy? To jest puls 1P i 2P. Oznacza właśnie puls pojedynczy, puls podwójny. Powiem wam szczerze tak, że jeśli chcecie właśnie tutaj podstawową stal czarną sobie spawać, nie jakieś grubsze elementy czy coś takiego, nawet jeśli sugeruję i tak na początku bez pulsu sobie pospawać. Dlaczego? Bo wtedy widać najbardziej różnicę, a domniemuję, że jeśli mieliście wcześniej urządzenie, tak jak pan mówi, transformatorowe, to tam pulsu nie było. Więc to będzie jakby efektywność tego spawania i jakość spawania bardzo podobna do transformatora i przy tym będziecie mogli sobie zobaczyć właśnie, jak spawa właśnie to urządzenie w porównaniu do tamtego, a później sugeruję wam, żebyście sobie włączyli właśnie ten puls pojedynczy i na stali czarnej zobaczycie właśnie jak fajnie to właśnie spawa na tym pulsie. Więc tu na razie sugeruję bez żadnego włączonego na tym. Czyli okej, dobra, mamy. Dalej lecimy. Drut spawalniczy 0,810 w przypadku stali czarnej tam będzie do zastosowania. Zgadza się? Tak, czyli mamy taki. Czyli 0,8 założyliśmy. Okej, dobra. Mamy 0,8 w takim razie klikacie tam. I program FE, to oznacza stal czarną właśnie. Czyli jest tutaj. Dobra. FE. I teraz tak, od razu pójdziemy sobie właśnie na wyświetlacz właśnie pierwszy. Omówię o wyświetlaczu LEDowym. Tak. Powinna się wam świecić kontrolka V, czyli odpowiadająca za napięcie. I kontrolka synergia, czyli Synergic tam podpisane. Zgadza się? Nam się wyświetla w tej chwili 22.0 na tym górnym pierwszym ekranie z lewej. 22, a po prawej stronie ile się wyświetla? 110.
110, no, ale pytanie właśnie jeszcze moje, czy przy tej pierwszym podświetleniu, co są volty, Tak. poniżej się świeci też kontrolka synergii? Tak, świeci się. Ale Dobra, V się nie super, świeci. czyli urządzenie działa nam w tej V się synergii. nie świeci. Dobra, i w tym przypadku... Ale jeśli No. poczeka pan chwilę, ale V się nie świeci, tylko sama synergia. Dobra, okej. Aha, dobra, przepraszam, w synergii wam się nie będzie świecić V jak najbardziej, więc tutaj jak macie w synergii wam się ten V nie podświetla, co dopiero jakbyście wyłączali synergię, to wam się będzie podświetlać w tym przypadku. Więc tak, na środkowym, lewym właśnie wyświetlaczu Tak. powinna wam się świecić tylko i wyłącznie kontrolka synergia. No, świeci się. I synergii właśnie zarówno reguluje wam to napięcie, czyli to co po lewej stronie jest wskazane, i ampery. Czyli lewe pokrętło to jest napięcie volty, a prawe ampery. Zgadza się. I lewym pokrętłem możecie szybko wprowadzać korekcję właśnie napięcia. Tam jest minus 30 i plus 30 właśnie możemy I wprowadzić. niech mi pan powie teraz tak, do spawania na przykład, na przykład spawamy przykładowo kątownik o ściance 5-6 mm. 5-6 mm. 5-6 mm grubości i drutem 0,8 oczywiście i najlepiej będzie spawać na jakim voltażu, na jakim amperażu. Wie pan co, ja bym w tym przypadku zasugerował przy drucie 0,8 stal czarna, gdzieś właśnie tak sobie zredukować, to też jest w zależności, bo to będzie prawdopodobnie spawane w pozycji właśnie podolnej na bocznej, więc w tym przypadku sugeruję właśnie sobie wyregulować urządzenie w zależności jak szybko spawane. W okolice gdzieś właśnie 110, 120, 130 amperów, bo tak jak mówię, to zależy od prędkości właśnie danego spawacza. No to dobrze tak było, a volty? Volty niech pan zostawi i niech pan zostawi zastosowanie względem synergii. No w tej chwili nam się wyświetla tu 24, 23 V, 23,9, 24. Amperów ile jest? Amperów jest 110. Amperów mamy 110 i voltów wam powinno ile wam voltów wyświetla? 23,9. 23,9, czyli macie jakąś korekcję wprowadzoną. Prawdopodobnie na plus. Lewe pokrętło, jak lewym pokrętłem raz właśnie przekręci Lewe, tak. Tak, na tak. prawym ekranie 0,0. Na 0,0, czyli kręci w lewo. W lewo, żeby wyzerować sobie. No jest. Dobra, i teraz proszę chwilę. Co? Jest 1, 9 i 0. I teraz ile 19. jest? Na lewym 19 jest i 0, kropka i 0. Na lewym ekranie. macie 19, Tak. na prawym 110, tak? 110. Tak, tak. Przy takim zastosowaniu na spokojnie sobie już możecie próbować spawać. Już wam mówię, o co chodzi właśnie z tym regulacją voltażu. W momencie jak będziecie spawać i zobaczycie po prostu, że ta spoina albo jest zbyt wysoka, albo zbyt mocno się wtapia i bardzo pryska ten materiał spawany, wtedy wchodzicie sobie właśnie w korekcję voltażu. I w tym przypadku, jeśli zbyt głęboko będzie wtapiać, będzie przetapiać ten materiał, lecicie sobie właśnie z korekcją na minus, natomiast jeśli będzie w tym przypadku zbyt wysoka spoina, czyli bardzo wypukła, a tego nie chcemy, bo wiadomo, to też wpływa na wytrzymałość, mimo że dużo materiału, to będzie nam negatywnie wpływać na wytrzymałość. Tak. W tym przypadku po prostu sobie korygujecie to na plus. Sugeruję, aby ta korekcja była właśnie taka bardzo mała, czyli sugeruję tak co 5 sobie jednostek regulować, nie więcej. Dlaczego? Bo jeśli przeregulujemy to sobie, to później właśnie, że tak powiem, ciężej wrócić sobie do tych parametrów, jakie mieliśmy ustawione, chyba że po prostu sobie spisujemy na kartce. Więc sugeruję, aby małe jednostki sobie tak regulować, czyli gdzieś tak co 5. Jeśli właśnie ta spawalność się poprawi, to wtedy akurat nie zapisujemy sobie takie parametry, znaczy spawarka sama sobie zapisze takie parametry, czyli po wyłączeniu tego urządzenia będą one zapamiętane na danym po prostu ustawieniu. I jeszcze jedno pana zapytam. Spawając na przykład, chciałbym spawać na przykład blachę 10. Czy 12, bo typu dobrze jest, ona ma zakres spawania stali do grubości 10 czy 12 mm, ja dokładnie nie pamiętam, ale Tak, przykładowo chciałem spawać 10. Czy trzeba nacinać fazę na przetop, czy nie?
Wie pan co, ja sugeruję, żeby mimo wszystko nacinać. Można to bez fazy zrobić, tylko jest kwestia taka, że ta spoina może wtedy właśnie, że tak powiem, nie mieć odpowiednich wytrzymałości. Bo tak, jeśli pan natnie sobie tą faskę, wiadomo, spoina się w głębiej w to i dzięki temu my sobie kolejną spoinkę jeszcze możemy nałożyć i nie będzie tak wysokiej tej spoiny. Bo na Więc przykład... tutaj... No. Tak, dobrze pan mi wytłumaczył, tak, bo ja zawsze tak elektrycznie zawsze robiłem, że robiłem te fazy na przetop, no i wtedy tam moje spawy, te spawarki zawsze były bardzo mocne, wytrzymywały, mówię o transporterze, natomiast tutaj dziś tu próbowaliśmy spawać kątownik o ściance 5 mm, no to tu nie było żadnej fazy, złożyliśmy dwa kawałki kątownika na imagle. No. I spaw był robiony z góry, dosłownie w poziomie, no to bez żadnego przetopu i próbowałem to młotkiem oderwać. Wkręciłem koniec tego kątownika w te mocnej madle kowalskiej dużym młotkiem. Absolutnie kątownik gnie się, ale spaw trzyma, czyli przetopiło dobrze. Spaw czyli trzyma. Przetopiło dobrze. Przetopiło dobrze, oczywiście syn przespawał obustronnie. Ładnie wyszło. Podobało mi się, że myślałem, że to zerwę czy nie. Kątownik się gnie, a spaw trzyma. O kurde, mocno spawa. I nie ma... Czyli też parametry były dobrze ustawione. No tak, proszę pana, parametry były ustawione na oko. Na gapę. Na gapę. Jeszcze jedno pytanie odnośnie urządzenia. Czy urządzenie do nastawionych parametrów samo sobie podaje, znaczy ustawia wydatek drutu? Jak to jest właśnie z podawaniem drutu? Tak, jeśli chodzi o podawanie drutu, w momencie jak świeci wam się ta kontrolka synergia, to wtedy akuratnie właśnie to urządzenie w tak zwanej właśnie tej synergii, jak to masło myślane trochę. Czyli wtedy jakby użytkownik nie przejmuje się prędkością podawania drutu. To jest ustalane względem wartości napięcia i tutaj właśnie tego natężenia, które rzekomo ustawiamy na wyjściu i to się równa właśnie tam ma, że tak powiem, obliczone wewnątrz urządzenia na tym programie, ile właśnie tego drutu ma podawać, żeby właśnie był odpowiedni, optymalny łuk spawalniczy. Ale po to jest też wiadomo korekcja, bo tak jak właśnie zaznaczam, każdy spawacz jedzie daną swoją prędkością, inaczej rękę układa i po to też musimy mieć możliwość korekcji tych woltażu. Wystarczy, że korygujemy właśnie wolty, nie trzeba dodatkowego parametru kolejnego tutaj korygować, czyli metrów na minutę, czyli tej prędkości podawania drutu, no bo po co więcej parametrów, gdzie jak już rozstroimy sobie parametry, to już jest, no, tak jak mówiłem wcześniej, ciężej nam wrócić. I jeszcze jedno pytanie odnośnie gazu. I czy ustawia się ilość gazu, czy nie? Jak to jest? Gaz ustawiamy, wie pan co, ja akurat nie wywodzę się, że tak powiem, z dwóch szkół pod względem ustawiania gazu. Gaz ustawiamy względem średnicy wylotowej dyszy gazowej, czyli po prostu do ilości milimetrów wylotowej dyszy gazowej, tam około chyba będzie 14,5, ustawiamy taki sam wydatek gazu, czyli 14,5 mm średnicy wylotowej dyszy to równa się 14,5 litrów na minutę, bądź ja się spotykałem z bardziej oszczędną również metodą, czyli ustawianie względem średnicy drutu spawanego, czyli na każdy 1 mm średnicy drutu spawalniczego ustawiamy 10 litrów na minutę, czyli w przypadku drutu 1,0 ustawiamy 10 litrów na minutę wydatku, a w przypadku drutu 0,8 ustawiamy 8 litrów wydatku. No i co? Pobieżnie wszystko wiadomo. Trzeba dalej próbować spawać. No tak. No, metodą prób i błędów. Mówię wam jeszcze sobie spróbujcie właśnie, jeśli spawacie też grubsze elementy, więc tak sugeruję panom, że jak już spawaliście tym zwykłym łukiem zwarciowym, przełączcie sobie na ten puls pojedynczy. Wtedy zobaczycie też fajną różnicę, wolty wam się zwiększą, bo w pulsie zawsze mamy wolty właśnie większe, bo tam mamy i górny i dolny prąd, ale wy tego tutaj nie widzicie tej charakterystyki, natomiast spawarka sobie tam zmienia tą charakterystykę. Będzie słyszane charakterystyczne właśnie takie bzyczenie właśnie w tym pulsie i zobaczycie, że będzie znacznie mniej rozprysków spawalniczych. No będziemy próbowali. Próbujcie jak chce. No dziękujemy. Dziękujemy pięknie za wszystkie informacje. Dziękujemy właśnie bardzo, tak, dużo nam pomógł pan, bo no, dość to jest skomplikowane urządzenie dla mnie, na przykład to jeszcze
będzie musiał mi syn popisać na kartce, bo za pierwszym podejściem, bo jeszcze to tylko syn próbował spawać, ja jeszcze nie próbowałem. Rozumiem. Także nie wiem, jak to się zachowa. No pod okiem syna będę spawał, podpowie mi, no a resztę każę spisać na kartce, no i wtedy już będę ja, wie pan, bo ja jestem z innej epoki trochę. Lotowcowej. Powiem panu szczerze tak, że przesiadając się z urządzenia na urządzenie i tak się trzeba go nauczyć i jaki by po prostu spawacz nie był, czy po prostu użytkownik danego urządzenia, i tak trzeba poświęcić chwilę czasu, żeby się nauczyć danego urządzenia. Jednak spawarki to nie są po prostu, to nie jest coś prostego, tylko jest to urządzenie specjalistyczne. No tak, dokładnie, zgadza się. Jeszcze taki nowy migomasz ma dużo funkcji, no na pewno, że jest po prostu. No dziękujemy. W razie coś, to kiedyś tam jeszcze się odezwiemy. Na razie dziękujemy panu bardzo. W razie czego proszę dzwonić. Pozdrawiam. Dziękujemy, miłego dnia. Miłego, do usłyszenia. widzenia. Do usłyszenia. Wszystko wiadomo? Wiadomo. Spray antytruskowy. No, ale to się daje tu czy na końcówkę? A i tu, i do końcówki. Aha. O. Wtedy tutaj ona po prostu się nie okleja, nie? Aha. Bo tu jak się troszeczkę tak więcej spawa, to w środku robią się takie Odpryski. odpryski, a tutaj też takie coś można zrobić, że To jak blokuje się drut, no, bo przy takim dłuższym spawaniu to tak wychodzi, że ten drut zaczyna się blokować, wtedy trzeba końcówkę drutu zagiąć i go tutaj w ten sposób pokręcić, żeby on po prostu się rozumiem. obluzował, nie? No. Tutaj z góry pierwsza kontrolka, tutaj środkowa, na dole nic, ciemno, drut 0,8. Oho, w kosmos będzie leciał. Cię cholera. Za długi drut, za długi, za daleko. Zobacz, jak daleko wyszedł. Blisko musisz trzymać tę końcówkę. Bo w tej chwili to już się gaz rozchodzi i nie ma osłony gazu. Blisko. Nie, kurczę, nie. Drut ucieka i koniec. Nie, no to jest beznadziejnie. No co beznadziejnie? Dobrze jest. Nie, beznadziejnie. Na debiut jest ok. Beznadziejnie. Dobrze jest. Za długi drut ciągle mam, wiesz, ucieka gdzieś, to jest, dla mnie jest beznadziejnie. Czekaj. Bo zmieniły się parametry ustawienia, Może zobaczymy. zmieniły się, wiesz, bo coś klei się, wiesz, ciągle drut za długi, drut ucieka, wiesz, gdzieś nie ma tego, wiesz co. Jedna rzecz. No. Nie trzyma tata uchwytu po prostu w ten sposób. Aha. Ja trzymam uchwyt w ten sposób. Ta ręka tutaj trzyma uchwyt, tą sobie po prostu go stabilizuje. Aha. Bo tak trzymać, no to troszeczkę bez sensu. W ten sposób. W prawą biorę uchwyt, a tą sobie przykrywam, stabilizuję. Najlepiej jeszcze założyć rękawice spawalnicze i to wtedy zupełnie inaczej się trzyma. A ja zobaczę, jak ona tutaj idzie. Spawa, jest ok. Ale w nocy to będę świecił dzisiaj. No najgorzej to wiecie co, drodzy widzowie, muszę sobie przyszykować motykę do kopania ziemniaków, gdzieś pod domem zostawić, bo ziemniaków w piwnicy nie ma, są na polu, także w razie coś z oczami będzie nie tak, to w nocy będzie akcja. Piżama, gumowce i poleciał na pole, ziemniaki kopać. Nie no, coś tam się znajdzie. Wczoraj patrzyłem, deszcz padał, poszedłem z czystej ciekawości na pole, coś tam już troszeczkę urosło. No w tej chwili mam nadzieję, że po deszczach ziemniaczki trochę podgonią, łęty jeszcze są zielone, także myślimy, że nie będzie tak źle. Zawsze na te oczy się wykopie i wystarczy. Widzicie, jak się spotkamy na waszym polu świetnie. A dzisiaj właśnie w nocy może wszyscy łącznie z panem kamerzystą uderzą. Ja nie, bo ja jeszcze nie naświetliłem sobie. Słucham? Ja nie naświetliłem.
Nie będziesz ziemniaków kopał w nocy na oczy? Nie, nie. Tak. No dobra, czapkę na głowę, bo bez czapki jakoś... Nie wiem, czy ja dobrze prowadzę ten uchwyt. Nigdy mnie tego nikt nie uczył. Ja po prostu uchwytu no, nie prowadzę tako, że jadę ciągiem tako, tylko go prowadzę z jednej strony na drugą, w ten sposób. No tak, tak, zakusem. Tak. No tak, zakusem, falką, tak, o, tam i z powrotem. No tam i z powrotem, z jednej strony na drugą. Tak, o. Ojej. Co zginęło? Kombinerki, daj kombinerki do obcięcia. O, czekaj. Sorry, odłożyłem na bok. Szczypce płaskie uniwersalne. O, już inaczej. O, zaczyna grać. Powiem szczerze od siebie, jak miałem lat, nie wiem, 12, może 11, no 12, może 11 to nie. I bardzo chciałem spawać. Przychodziłem nieraz, to jeszcze warsztatu nie było chyba tutaj, nie, był w innym miejscu, był mniejszy. I przychodziłem, no i patrzyłem jak tata spawa. Tata zawsze nas wyganiał, jak zaglądaliśmy, mówi, bo będą was oczy bolały. No, ale potem już była chęć tego spawania. No to powiem dzisiaj taką historię, że tata jak szedł w niedzielę do kościoła, to zakradałem się do warsztatu, brałem gdzieś tam ze złomu 2 pręty stare, rdzawe, do imadła, spawarkę odpalałem i spawałem, uczyłem się po trochę, metodą prób i błędów. Tak się chciało pospawać. Dzielanie. Znaczy dom czaka i prać. Ale opowiem jeszcze jedną historię. Jak z bratem wymieniliśmy łańcuch w rowerze. Była pierwsza nasza wymiana łańcucha w rowerze. Mieliśmy rower składak. Nie wiem po ile mieliśmy lat. Może po 10, nie więcej. No i tak się zdarzyło, że nam pękł łańcuch w rowerze. Pękł nam łańcuch w rowerze. No co tu zrobić? Chcemy jeździć rowerem, łańcuch pękł, rozerwał się na pół. Kurczę, tata akurat był zajęty, bo to były chyba sianokosy w polu, siano zwoził. No więc wymyśleliśmy z bratem, a w warsztacie, w garażu stał stary taty rower, Ukraina. Więc wymyśleliśmy, że przecież tam jest cały łańcuch, można go zdjąć. No ale jak go zdjąć? Wzięliśmy piłkę taką o nożówkę, I ramę poszliśmy do garażu, przepiłowaliśmy ramę w rowerze z bratem, żeby wyjąć łańcuch. No wyjęliśmy łańcuch, okej, łańcuch mamy. No ale co, próbujemy go założyć do roweru tego, w którym nam pękł. Nie dość, że łańcuch był z Ukrainy, z tego roweru, z takiego słynnego Ukraina, był za długi, no to tam palcie licho, ale jak go teraz włożyć i tak siedzimy i się głowimy, że chyba trzeba drugą ramę w drugim rowerze rozpiłować, żeby ten cały łańcuch założyć. No nadjechał tata z pola, zobaczył co się dzieje, co wyczyniamy. Mówi chłopaki, co wy robicie? Mówi przecież taki łańcuch to trzeba roznitować, potem znitować go na nowo, można go skrócić, przedłużyć. No ale to jak się nie wie, a chce się mechanikować, to tak jest. Bo ja się to śmiałem, bo oni nie wiedzieli po prostu. No nie wiedziałem, że łańcuch, załóżmy, się roznitowywuje. Po prostu myślałem, że po prostu kupuje się w całości i go się wkłada. No mnie to z tego, no dzieciaki skąd miały wiedzieć? No roznitowały. No. Ale opowiem też historię, nie wiem, może tata kiedyś widzom opowiadał, jak tata opowiadał, jak był mały i chciał zrobić sobie śrubę. I gwint na kawałku pręta stalowego robił siekierą, dziubał. I dopiero było zdziwienie, jak ojciec przyszedł i zobaczył siekierę powyszczerbianą, pozawijane ostrze. I mówi, tu rąbał po gwoździach, takich ćwiek. Dziadek uważał, że ktoś rąbał po gwoździach, jakieś drewno z gwoździami, a to okazało się, że tata chciał sobie zrobić gwint na kawałku pręta, bo śruba mu była potrzebna. Siekierą. Siekierą, no gdzie do robienia gwintu, no to mamy narzynki. No to dał, narzynki, nie? Fazuje się i zasuwamy. Za szybko. Dłużej w jednym miejscu. Rozumiem. Dłużej w jednym miejscu. Jak już widzisz, że pływa, to dalej wtedy.
Ale już chociaż spawarka inny dźwięk wydaje. Zaczyna grać. Elektroda ma swoją długość. No, elektroda ma swoją długość. Ja z kolei spawałem spawarką elektrodową, zawsze robiłem takie coś, że zawsze sobie elektrody, jak cała była elektroda, na przykład tam 3 czy 4, no tu mamy 4 elektrodę, zawsze ona dla mnie była za długa do spawania. No to ucinało. No tak, wygląda to w ten sposób, nie? Zawsze sobie tą elektrodę przed spawaniem przecinałem na pół, żeby mieć troszeczkę krócej, bliżej. Bo tak dla mnie było, gdzieś mi ta ręka wtedy na całej elektrodzie uciekała. Dla taty z kolei, tata na długich elektrodach lubił spawać. No elegancko. Zdaje się, że proste, ale i nieproste. No niestety. Ale to, mówię, no wszystko według mnie troszeczkę za wysoki ten spaw jest. Powinien być bardziej troszeczkę rozpłynięty na boki, no ale to, ja mówię, ja też nie jestem spawacz migomatem. Troszeczkę migomatem spawam. Mam z tym styczność, no, ale to idzie się nauczyć tego. No, zeszło na bok, ale już do spawu podobne. Ten drugi zegar jest po prawej, jest od przepływu, nie? Ten jest od Od przepływu i tu reguluje się tym pokrętłem na dole, tym grubym, czarnym. Aha, W prawo no tak, zakręcę. zakręcamy, no to zwiększamy przepływ, odpuszczamy, zmniejszamy przepływ, nie? No tak. A tam pokazuje po prostu ciśnienie, nie? Tak, No teraz spróbujemy pospawać, elektrodą. ale czekaj, to trzeba odłączać? Słuchaj, no to trzeba odłączać, Chyba niekoniecznie. bo elektrodę się podłącza gdzie? Pod plusa. Pod plusa, tak? No a tu masz włączony ten. To nic, zaraz ustawimy. To wiecie, wszystko do wszystkiego muszę się przyzwyczaić. No, nie, no dokładnie, no to jak ktoś nigdy rowerem nie jeździł, nie, no i posadzić go na rower, akurat on będzie jechał. No. Akurat on będzie jechał rowerem. No, fajnie topi, co? No fajnie, topi fajnie. Dobrze grzeje. No, od razu widać, że elektrodu spawał całe życie. Elektroda o grubości 3 mm. Radzi sobie. Teraz tata powie, że uchwyt za mały. Chyba za duży amperaż, co? Za duży amper. Za duży. Za duży. Za bardzo grzeje, wiesz? Tak, ja widzę, że to... Ostrożnie, tu uchwyt kładę. Dobrze spawa, wiesz? No i teraz tak, jakieś takie pierwsze podsumowanie po spawaniu tą elektrodą. Dobrze się spawa tą spawarką elektrodą, normalną elektrodą 3,25, dlatego że tu mamy stały prąd, natomiast tutaj ustawię, ale wiadomo, coś zmieni się na sieci, zmieni się napięcie, transformator reaguje i wtedy już tu mam za dużo i zaczyna mnie na przykład elektrody grzać i muszę podregulować. Nieraz są takie, jak ktoś mówi całe godziny, że się spawa i to napięcie nie zmienia się z sieci i transformator chodzi. A jak już zmienią, to po prostu spawacz stary czuje to, ale ładnie się spawa, ładnie. Wychodzi ładny, równy spaw, wtopiony jest. No nie powiem. Nawet jeszcze trochę zmniejszyć, wiesz, bo na końcu zaczęło... No właśnie widzę, że zaczęło topić na końcu. Zaczęło topić na końcu. Jeszcze zmniejszyć i zobaczymy. Pojadę, po drugim razie pojadę. Fajne urządzenie, że ten wentylator nie chodzi cały czas, tylko włącza się właśnie, kiedy zaczynamy spawać. Potem chwilę się wykładza i jest jakaś przerwa w spawaniu. Przestaje chodzić, przestaje hałasować. No, fajnie pomyślane. Nie, chciałoby się maskę do ręki wziąć, cholera. Nie, no to bierz maskę do ręki, no przecież nikt nie broni. Ale po co, jak mam tutaj? No.
No dobrze spała, dobrze. Dobrze spała. Farba się stapia, wiesz, farba trochę brudzi, ale jest dobrze. No ładnie się, elektrodo ładnie się spała niż, ale to jest przyzwyczajenie po prostu. Mieliśmy na testach spawareczkę Scandikraft. Półautomat. Można spawać migomatem w osłonie gazu. Można spawać Elektrodą. normalnie z takim zwykłym uchwytem, elektrodami. No i tutaj niech się wypowie osoba, która przez całe swoje życie do dnia dzisiejszego spawała tą właśnie starą spawarką transformatorową. Dzisiaj poszły testy takim urządzeniem. No i Co cóż, możemy powiedzieć? Jakie wrażenia ze spawania w ogóle elektrodami? dźwignia siły do góry, ale o tak, bo tamta buczy. Jakie spawanie? No migomat ten bardzo dobrze działa. Syn tutaj spawał zwykłą stal i spawał resorową. No i widzieliśmy, pokazaliśmy właśnie na teście, że ten resor zespawany, 2 kawałki resora drutem 0,8 to są nie do urwania. Pokazałem to właśnie 3-kilowym młotkiem i na kowadle i w imadle. Spaw trzyma super, na 100%. No a jeżeli chodzi o spawanie elektrodowe, jak? Elektrodowe, też elektrodo ja spawałem. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Jest spaw płynny, nie zmienia się regulacja napięcia, jak ustawił syn mi. Było trochę za duże, zmniejszył. No spawało się bardzo równo. Nawet ona jest cichsza, bo tamta to ryczy jak się spawa. No i tamta ma głośno pracę, transformator ryczy. Natomiast ta fajnie chodzi wentylator i ten nawet łuk inaczej się świeci. Tu jest jakiś taki łuk, ma odcisk takiego światła jakiegoś niebieskiego, coś tam. Światło jest takie typowo białe, silne światło jest. Tu natomiast takie, tak bynajmniej widzę w tym przez maskę, że łuk no jest inny łuk po prostu. No nowa technologia, no wiadomo. No. O czym jeszcze można powiedzieć? To ma 50 lat, prawda? Ta spawarka stara, moja ma z 50 lat. Natomiast ta, no może mieć parę lat, prawda? No z 10, nie więcej. Więcej nie ma jak 10 chyba, ja tak strzelam. nie, no urządzenie jest przecież nowe, Nowe, nie wiadomo kiedy było opracowane. Kiedy było opracowane, kiedy ten typ poszedł do produkcji, tego nie wiemy, dowiemy się od producenta, kiedy ona poszła do produkcji. Tak jak wiemy, kiedy poszedł do produkcji nasz mały Fiat, czy Polones, no nie, czy Ursus, no wiemy kiedy. Naprawdę, jak taka spawareczka ciągnie elektrodę 4, ten migowacik, no to naprawdę jest ładnie. No urządzenie mobilne teraz, weź tamtą przeciągnij, Nie, no tak. No. tą bierzesz w jedną rękę, tą bierzesz w jedną rękę, zasilanie ze zwykłego gniazdka No tak, a tam to 2 fazy. i możemy działać. No tam niestety trzeba podłączenie siłowe, Tak, podłączenie siłowe i żeby, waga urządzenia, żeby załadować na przyczepkę, to trzeba 2 dobrych chłopów i muszę trzeba dobrze 2 się przyłożyć. chłopów, albo jeden bardzo dobry, jeden mega silny, żeby Jeden to mega załadować. silny załadował. Także spawareczka Scandikraft, Klasa, bardzo fajna. Klasa, no ona w rękach. Ja się poduczę, być może się przełamie, no nie, no bo... No wiadomo, urządzenie u nas dzisiaj, Tak. pierwsza styczność z urządzeniem, nie wiadomo jak ustawić, Dla nie mnie wiadomo. to jest po prostu to takie trochę, bo ja elektrodę mam długo, ja widzę, tam już ja mam wprawę, a tutaj ta łuska, jakbym zasłania mi ten luk, nie mogę wyczuć ile mam długości tego drutu, no i zaczynam po prostu partachić, kleić. Lepić. Ale nauczę się. Kapnę się o co chodzi. A fajna maszyna, a w razie co, to przecież mogę normalnie elektrody 3 i jazda. No tak, można spawać. Mam spawać ramę, tą podłogę do kątowniki. 40 ze ścianką bodajże 3 czy 4 tam. Chyba ścianka 3 tam jest. Kątownik 40 i na obramowanie podłogi przyczepy. No i, ale najpierw muszę celowniki przyspawać do ramy, to tam celownik jest konkretny, bo jest 120 i ścianka odpowiednia, gorąco walcowany celownik, to ścianka ma grubo. Przyda się, oczywiście, że się przyda, bo w gospodarstwie jest kombajn.
gdzie zachodzi nieraz potrzeba pospawania jakiejś blachy, czy na ciągniku drzwi od kabiny, czy no po prostu są rzeczy, gdzie są cienkie blachy i trzeba pospawać. No. I już wtedy nie trzeba iść po warsztatach, tam gdzie mają te migomaty, tylko... No nieraz właśnie zachodziła taka potrzeba, że trzeba było coś pospawać migomatem, no i trzeba było, wiadomo, Trzeba było polecieć gdzieś na warsztat. gdzieś trzeba było jechać, wieść. Kogoś oderwać Właśnie. od roboty, żeby ci zrobił. No i No tutaj przy takim urządzeniu uważamy, że naprawdę będzie dużo lżej. urządzenie, mnie to nawet się nie śniło, że dadzą mi taką spawarkę w ręce. Do przetestowania. Nie śniło mi się. Raczej śniły mi się po nocach traktory, byki, jakieś wielkie czyste wody. A jak śniła mi się jakaś brudna woda, to coś złego się działo, bo tak było też. Moje sny to takie są, że raczej się sprawdzają. Powiem krótko. W zeszłym roku, to jeszcze było jakoś na początku maja, śniła mi się wielka czysta woda. Taka wielka i ja przez tą wodę szłem. Tak było tej wody dosłownie chyba mnie po piersi. I szłem i ta woda tak płynęła. No i kanał poszedł w maju. Czyli ten sen się sprawdził. Dobrze, dziękujemy. Drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Maćka Obucha, Kacpera Rogoza, Michała Zajączkowskiego oraz Andrzeja Mazepusa i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.